Siemano, 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 witam. O, napsuł mi krwi ten ekspres. Słuchajcie, ale nie o ekspresie dzisiaj. Bartek, kanał Coffee Doctor, witam. Było już na którymś filmie przy okazji naprawy, ale chciałbym zrobić szybką naprawę na temat zaparzacza. Są dwa typy, dzisiaj ten typ z tym tłokiem. Widzicie? Słuchajcie, DeLonghi generalnie poza umyciem tego zaparzacza nie zaleca nic kompletnie do robienia, a ja wam pokażę chociaż jedną ważną rzecz. Bardzo ważną, którą możecie sobie zrobić za pomocą skomplikowanego urządzenia pod tytułem śrubokręt krzyżakowy. No ja zrobię to wkrętarką, żeby było szybciej, ale odkręćcie to też śrubokrętem. Zajrzyjcie pod to sitko. Raz na 2, raz na 3 miesiące. To jest żadna robota, jak widzicie. A zobaczcie, ekspres naprawiony, miał problemy ze spienianiem. Ja poparzony od grzałki, no napsuł mi krwi, nie mogłem dojść o co chodzi, ale się udało. Czeka na swoją kolej do mycia, ale nie o ekspresie. Odkręcamy tą śrubkę. Jej nie zgubcie, bo to jest stożkowa śrubka, to nie jest zwykła śrubka. Ona ma stożkowy ten kołnierz, żeby się schowała. I to możecie sobie zrobić sami. Ja będę jeszcze ten zaparzacz rozbierał i też o tym powiem, ale spójrzcie. Tu i tak jeszcze nie jest tragicznie. To może wyglądać dużo gorzej. To się nie wyczyści. Trzeba to wyczyścić ręcznie. Żadna robota. Jedna śrubka, słuchajcie. Ja to nawet zapsikam odtłuszczaczem. Lepiej to robić na ciepło, ale to sobie chwilę tu poleży. Poprawię płynem do szyb, produktami dostępnymi dla każdego z was. Ten jest, nie wiem, z Rossmana chyba. Nieważne. I słuchajcie, ja, ponieważ tu jest robiony kompletny przegląd, gruba naprawa, wymieniam też uszczelniacze tego tłoka. On tu nie chodzi źle, ale ja je wymieniam. To już mogą zrobić osoby, które trochę mają pojęcia o kręceniu śrubkami. Nie jest to filozofia. Mamy odkręcone sitko. Tu jest taka zapinka. Weźmy bliżej, bo to zaparzacz jest tu ważny. Chodzi o tą część. Podważamy. Wiem, robię to metalowym narzędziem. Robię to zawsze tym metalowym narzędziem i nigdy mi tu nic nie trzasnęło, więc nie róbmy scen. Nie róbmy scen, róbmy to tak jak robimy, to tylko wystarczy podważyć i to schodzi. I dzięki temu, trochę oddalę, możemy wyjąć, to nie zawsze chce tak łatwo wyjść, łapiemy za ten paluch do środka, wychodzi nam środek zaparzacza, a dzięki temu możemy wypchnąć do przodu tłok. I zobaczcie, jak on wygląda. No to się umyje od zewnątrz, ale te uszczelniacze, mokra ręka, zaraz będzie aparat mokry, obejrzyjcie sobie. Te uszczelniacze są w niezłym stanie, ale na pewno są w gorszym niż te. Więc co ja robię? Ja tego nie będę teraz mył, umyję to za chwilę, chociaż umyję to na waszych oczach. Ściągam te uszczelniacze, je out, psiku, psiku. Umyję to na waszych oczach, zrobię sobie tu bałagan. To samo tu. Tu w środku też jest pełno kawy. To też trzeba zapsikać, umyć, wypucować, całą wkrętarkę upierdzielić w odtłuszczaczu, przynajmniej się umyję przy okazji. No i słuchajcie, to sobie na Maca. Ja mam tutaj ten mój sprzęt niskoobrotowy. Ja sobie to tutaj wypucuję. To jest fajny sprzęt, kupiłem go w Rossmanie. Nie widziałem takich szczotek nigdzie, bo już dawno bym to kupił. Nie wiem, czy mnie teraz w ogóle słyszycie. I jedziemy z tym. I to jest taka, słuchajcie, robota, no niestety. Dobra, słuchajcie, idę po wodę. Będę to płukał tu na waszych oczach. Sekundę mnie nie będzie dosłownie. Chcę wam to mycie pokazać od początku do końca. No bo możecie to zrobić sami. I to w tym typie zaparzacza jest prostsze niż w tym drugim typie, który jest z takimi łopatkami. O tym też zrobię film, ale to dzisiaj jest ten temat na tapecie. Tu są odbarwienia, tym się nie przejmujcie. Jeszcze do tego jest potrzebna szczoteczka. Szuruburu. Pozdrawiam z Pox. Ninu Ninu, podobno ktoś mi napisał w komentarzach, że u mnie będzie Ninu Ninu. No to robimy Ninu Ninu, żeby nie podkradać Szymonowi szuruburu. Proste. Nie wolno, prawa autorskie.
Przyjedzie kielecki rzeźnik i mnie tu urżnie. Ale nie o tym. To czyste. Na bok. To myjemy. Ja to robię dokładniej, no ale chcę wam pokazać sens. Potem sobie to doczyszczę. Chodzi o to, żeby to doprowadzić jako tako do stanu używalności. No i teraz zaparzacz. Można go zamoczyć. Dużo osób się boi. Można te zaparzacze zamaczać. Tu nie ma żadnej elektroniki. Trzeba je oczywiście osuszyć. No ale nic się tu nie wydarzy. Słuchajcie, tu wyczyszczone. Tu wyczyszczone. No sami widzicie, jaka ta woda jest. Dobra, burdel się zrobił. Nic nie poradzę. Taka to praca. Siteczko. Nie widzicie, jak je szoruję? A może i widzicie? Podjadę wyżej. Ładny ekspres, prawda? Ładny, ładny. Piękny nawet bym powiedział. No ale psuje się jak wszystkie. I słuchajcie, siteczko wyczyszczone. Nie idealnie, bo tak jak mówię, ja to robię na potrzeby filmu. Ale wygląda zdecydowanie lepiej. Chwila przerwy, bo idzie do mnie klient. Jestem, słuchajcie, czasami to mam wrażenie, że ludzie nie mają z kim porozmawiać i ze mną rozmawiają i to jest miłe i sympatyczne, tylko że ja mam tutaj rozpiździaj, widzicie jaki? Ale pogadajmy, no dobra. Nie będę narzekał, bo wyjdę na chama. Sitko. Tak jak mówiłem już wcześniej, nie będę się powtarzał. Przynajmniej to trochę obciekło. Sitko przykręcamy. Tu jest taki zaworek, ale o nim wam na razie nie będę mówił. Jak mi się trafi ekspres z tym zaworkiem, to wam opowiem. Przykręcamy kręcik. Tu kolejność dowolna. To sitko możemy też przykręcić po złożeniu zaparzacza. Pyk. O-ringi przetrzeć z błota, bo oczywiście wrzuciłem w błoto. Maziaj. I zakładamy. Link do tych o-ringów, do DeLonghi, jak nie zapomnę, postaram się, to wam wrzucę do opisu filmu. Słuchajcie, dużo lepiej wygląda, nie? To trzeba wytrzeć. Podobnie jak to trzeba wytrzeć, bo to nie może być aż takie lejące, chociaż tu się nic nie stanie. I jeszcze tu, Jezu, ludzie, ratunku, ratunku. Jeszcze to trzeba wytrzeć, opłukać, wytrzeć. I teraz trzeba tu zrobić porządek, bo to, co się tu dzieje, to jest jakaś masakra. No ale robię to w zlewie, tylko chciałem wam pokazać. Generalnie to nie jest miejsce na robienie takich rzeczy, no ale tam nagrywanie z kolei to nie jest miejsce dla kamery. Chlapiąca woda. Dobra, wstępnie ogarnięte. Zabieramy tutaj te wszystkie zabawki. I teraz słuchajcie, zbliżamy się z powrotem. O-ringi są już nasmarowane. Można jeszcze maźnąć tu wewnątrz. Zawsze to lepiej nam się ułoży. Ten smar, nadmiar się wypłucze przy płukaniu ekspresu. Ważna rzecz. Jak zaparzacz macie tutaj tym wgłębieniem, to wgłębienie musi tak wejść. Jakbym będę gadał głupoty, to o, widzicie? To ładnie wchodzi. Wciskamy sobie do oporu. I tu analogicznie ten wystający pipek, ale wyczyścił. Patrzcie, jak wyczyścił. No ale jeszcze będę to czyścił dokładnie. On musi nam wejść tu. Pyk, gotowe, doszło. Teraz ważna rzecz. Wkładamy zapinkę. Nigdy nie pamiętam, którą stroną, ale chyba tą. Z tym się czasami bujam, niestety. Jednak chyba tą. No tutaj to musi wam wejść. Zaraz zobaczycie na gotowo. Nie, no dobra. Zawsze się z tym, jakoś tak, jak włączę kamerę, to mi to nigdy nie idzie. No nie. Może sobie pomogę śrubokrętem. Dobrze kombinujesz, chłopaku. Znowu ktoś do mnie jedzie. Jak to tu wchodzi, bo nigdy nie pamiętam. Może to mi jeszcze nie doszło, słuchajcie.
No inaczej być nie chce. Słuchajcie, tylko tak. Całe łapy tłuste. Wstanę sobie, wam podjadę, bo na siedząco to ja takiej roboty robić nie umiem. Tu mamy zbite. Wytrę sobie ręce, wytrę sobie zaparzacz, bo to nie robota. Doszło i wkładamy. O, widzicie? Nauczony jestem na stojąco i na stojąco mi to idzie. Jako tako oczywiście. O, chodzi o to, żeby to wyglądało tak. I w ten sposób mamy całkowicie zagenerowany zaparzacz. Za chwilę do was wracam. O, słuchajcie, nalot klientów z jednej strony dobrze, z drugiej ja się chyba w życiu nie ogarnę, no ale pogadałem z panem o sztucznej inteligencji, o takich rzeczach. No, ciekawy temat, ciekawy. Słuchajcie, złożone. Tą zapinką się zawsze myliłem, już nie pamiętam, co wam pokazałem. Mam nadzieję, że to nie będzie długi film, bo ma być szybka naprawa. Zaparzacz. Wiadomo, tu możecie jeszcze jakiś brud widzieć, bo chciałem to tylko pokazać. Chodzi idealnie. Tu zapięte komisyjnie. Ta zapinka, ona ładnie tu musi wskoczyć w takie zatrzaski. I tak jak mówiłem, podsumowując, chociaż to sitko sobie odkręćcie, zajrzyjcie od spodu. Możecie tu raz na 2-3 miesiące trochę jakiejś nawet wazeliny. Tu się zawsze te o-ringi trochę przesmarują, jak się ruszą. I tyle. O tym sitku nie ma mowy w instrukcji DeLonghi, przynajmniej z tego, co ja wiem. Samo to już wam poprawi smak kawy i ona będzie się lepiej parzyła. Kończę, słuchajcie. Biorę się za skręcanie i mycie tego pięknego ekspresiwa DeLonghi Perfecta. Pozdrawiam was, życzę smacznej kawki. Piszcie komentarze, co sądzicie. Łapka w górę. Jak się nie podobało, łapka w dół. Pozdrawiam was. Mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor. Cześć.